Cześć, z tej strony Radek Orszewski. Zapraszam Was na kolejny film wizualizujący bieżący temat, jaki poruszam w podcaście Kanban przy kawie. Tym tematem jest taki, można powiedzieć, evergreen, temat zawsze aktualny, a więc nieśmiertelne pytanie, czy zadania mogą wracać w lewą stronę, czy powinny wracać w lewą stronę na tablicy Kanban. W filmie przedstawię kilka strategii, kilka propozycji, które widzimy jako pewne trendy. Postaramy się je przedstawić z perspektywy plusów, minusów tego, jak one mogą wpływać na metryki, na rozumienie naszego procesu, ale zanim właściwie wybierzecie takie rozwiązanie, to trochę tak po kanbaniarsku. Zacznij od tego, co robisz obecnie. Zastanówcie się, co właściwie w tej chwili robicie, czy to jest jasne, gdzie te zadania powinny wrócić, dlaczego, bo pewnie od tego ten proces tak na dobrą sprawę powinniśmy rozpocząć. Tymczasem zapraszam do filmu, w którym mam nadzieję znajdziesz dosyć pomocne rzeczy. Spróbujmy zobaczyć sytuacje, w których stają, czy przed którymi stają zespoły, gdzie jakieś zadanie zatrzymuje się w swoim przepływie. Ja naszkicowałem tutaj taką prostą tablicę, ona się składa z kilku stanów. Wyobrażamy sobie, że element, który zaczyna przez tą tablicę płynąć, na którymś etapie zaczyna sprawiać pewne kłopoty, to znaczy mówimy sobie, niestety to zadanie nie wypełnia jakichś kryteriów przejścia dalej, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, jakiejś zgodności pod kątem tego, co chcieliśmy osiągnąć, no i pojawia się pytanie, co teraz? Pierwszym pytaniem, które się pojawia, jest to, czy możemy to zadanie przesunąć z powrotem w lewą stronę. Przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, co takiego się z tym zadaniem stało, że chcemy je przesunąć, bo prawdopodobnie mamy tutaj sytuację, w której gdzieś wcześniej nie porozumieliśmy się właściwie, nie skomunikowaliśmy, może bazowaliśmy na jakimś przypuszczeniu, a może właśnie gdzieś wkradł się taki trochę ludzki błąd, który powoduje, że no niestety to nie może przejść jakiegoś approvalu, jakichś testów, nie spełnia chociażby naszej definicji ukończenia. Pierwszą rzeczą jest to, że jeśli musimy to zadanie cofnąć, to powinniśmy się zastanowić nad tym, do jakiego stanu należałoby je cofnąć. O czym tutaj mowa? Zwróćcie proszę uwagę, że na tej tablicy widzimy nagłówki czy kolumny zwizualizowane przy pomocy dwóch kolorów. Jak na każdej dobrej tablicy Kanban chcielibyśmy zobaczyć aktywności, a więc takie kolumny, które pokazują, że tutaj coś się dzieje. Często w trakcie właśnie takiej aktywności odkrywamy tą przyczynę, dla której chcielibyśmy zadanie wrócić. No i teraz, jeśli nie chcemy budować systemu push, to prawdopodobnie osoba, która pracowała nad tym zadaniem wcześniej, w tej chwili jest zajęta jakimś innym zadaniem. To oznacza, że cofnięcie tego zadania bezpośrednio do tego stanu czy do tej osoby nie jest dobrą rzeczą, bo będzie to troszkę oszukiwanie rzeczywistości albo wymuszanie tego, że ta osoba rzuca w tym momencie to zadanie, nad którym pracuje i wraca do tego drugiego. To łamałoby też pewnie jakieś zasady związane z takim personal WIP limitem. W związku z czym strategią jest pewnie to, że chcielibyśmy, jeśli już musimy, wrócić to zadanie do kolumny pasywnej, a więc kolumny, w której mówimy sobie, że ma miejsce jakieś oczekiwanie na podjęcie akcji. Prawdopodobnie w tej kolumnie znajdują się już inne zadania, które czekają na podjęcie, takie nowe i świeże, w związku z czym nawet jeżeli chcemy cofnąć to zadanie do właśnie jakiegoś backlogu, jakiejś kolumny next czy czegoś w tym stylu, to powinniśmy się zastanowić, czy nieistotnym jest również jakby uzasadnienie tego, że cofamy to na górę tej kolumny, a więc w momencie, kiedy osoba pracująca w danej chwili nad czymś innym, jeśli skończy, to należycie metodą stop starting, start finishing wróci do pracy poprawczej, naprawczej, do robienia czegoś, czego brakowało temu zadaniu już rozpoczętemu, który raz przez ten system przeszło. A więc można powiedzieć, tu powinniśmy zbudować pewną właściwą politykę zaciągania, w której mówimy, zadanie, które wróciło, ma wyższy priorytet, ma pierwszeństwo w byciu zaciągniętym ponad zadaniami nowymi. W tym podejściu właściwie nie ma nic kategorycznie złego poza faktem, że próbujemy tu pokazać, jakbyśmy
cofnęli się w czasie, jakbyśmy nie wytworzyli jakiejś częściowej wartości. I co jest też istotne, będzie to rozwiązanie, które będzie szalenie utrudniało nam śledzenie przepływu. Oczywiście możemy wprowadzić jakieś metryki, mierniki, ile razy dane zadanie znalazło się na przykład w jakiejś kolumnie, ale będzie to bardzo zakłamywało w wielu narzędziach to, jak możemy obliczyć czas realizacji czy czas aktywnej pracy nad tym zadaniem. Czy mamy inne strategie? No, spróbujmy wyobrazić sobie tę sytuację jeszcze raz, a więc ja tutaj znowu naniosę identyczny obraz. Już teraz wiemy, że to zadanie znów płynęło i znalazło się znów w tej aktywności dalszej, w ramach której odkryliśmy jakiś problem, ale mówimy sobie, może nie ma sensu wracać, może jest sens pokazać, że to zadanie nie zostało pierwotnie zrobione w taki bardzo łatwy do śledzenia sposób. Jaki mógłby być to sposób? Otóż moglibyśmy, i teraz znowu prawdopodobnie u góry kolejki zadań do podjęcia, zalogować, stworzyć zadanie, które byłoby może specjalnego typu, jakimś podzadaniem, na pewno zadaniem, który no, explicite powinno być połączone, zlinkowane z tym pierwszym zadaniem. I mówimy sobie, że to zadanie nadrzędne, ten rodzic, zatrzymuje się w tej aktywności, natomiast to zadanie dodatkowe powinno być właśnie podjęte w momencie, w którym dana osoba, najlepsza do tego, żeby to zrobić, to może być ta sama osoba, która robiła to pierwotnie, ale może być to ktoś inny, przeciągnie to zadanie, a następnie spróbuje je zrealizować, znów z pewnym priorytetem, także kiedy obydwa te zadania spotkają się z powrotem w tej kolumnie zielonej, możemy wznowić aktywności, czy to związane z testowaniem czy approvalem i oczywiście, jeśli teraz wszystko jest już OK, to zadanie może przewędrować dalej. Do jakiej sytuacji to prowadzi i dlaczego jest ona trochę lepsza niż ten pierwszy scenariusz u góry? Otóż, jeżeli tak będziemy wizualizować czy śledzić przepływ pracy, również tej, która pierwotnie nie przechodzi w taki sposób płynny przez nasz system, to prawdopodobnie będzie łatwiej nam śledzić to, że część zadań to są zadania, które rzeczywiście przepłynęły przez system sprawnie, bez problemów. Część, ponieważ mają podłączone do siebie jedno, a może więcej takich zadań naprawczych, dorabiania, pozwoli nam zastanowić się nad tym, gdzie rzeczywiście w naszym procesie wkradł się błąd jakiś, czy komunikacyjny, czy wykonawczy i być może to stanie się na jakimś flow review, na jakiejś retrospektywie fajnym pomysłem na udoskonalenie tego procesu. To jest jednocześnie rozwiązanie, które będzie znacznie łatwiej zinterpretować w kwestii metryk w wielu narzędziach, natomiast oczywiście może powodować pewne napięcie, powiedziałbym, kulturowe, ponieważ no, to zadanie będzie sobie tutaj długo stało w tej kolumnie aktywnej, będzie nas bolało w oczy, będzie limitowało pracę w toku i oczywiście można by dojść do no, jakby nieprawidłowego wniosku, że to ta aktywność trwała tak długo, podczas gdy oczywiście był to przestój. To myślę jest kwestia tego, czy my przepychamy zadania między sobą, czy raczej je przyciągamy przez tablicę, żeby dostarczyć wartość. I słuchajcie, trzecim rozwiązaniem, które bym chciał pokazać i zaproponować, to jest takie rozwiązanie, w którym rozumiemy, że zadanie znów może się zablokować w tej samej aktywności i być może rzeczywiście znowu trafimy na taką sytuację, w której osoba wcześniej pracująca nad tym zadaniem, czyli osoba, która mogłaby rozwiązać ten problem, jest w tej chwili zajęta. Znów metodą stop starting, start finishing nie mówimy porzuć wszystko natychmiast, raczej dokończ to tutaj, gdzie to robiłeś. Natomiast prawdopodobnie dosyć dojrzałym podejściem będzie że ta osoba przechodzi do tego zadania tutaj. Bardzo często będzie pracowała w parze z osobą, która zgłosiła ten błąd czy niezgodność, ponieważ
Oni mogą tutaj jakby kolaboratywnie nad tym popracować. Ta osoba, która jest w stanie to naprawić, naprawia to i w tym momencie znowu przekazujemy sobie jakby sygnał do tego, że możemy usunąć ten znacznik zablokowania zadania, wykonać testy, czy integrację, czy cokolwiek innego, co dotąd było zablokowane i to zadanie może sobie przepłynąć dalej. Zwróćcie proszę uwagę, że często jest tak, że ktoś powie, no dobrze, ale to nie będzie teraz widać tego, czy to zadanie jest tutaj, a co z jakimś kodem, code review, czy czymś podobnym, jeżeli chodzi o naprawianie tego zadania. Ja widzę często sytuacje, w których takie tablice kanbanowe są jednak oderwane od takich narzędzi do wersjonowania kodu, czy jego zarządzaniem. I tak na dobrą sprawę często tych rzeczy takich jak code review nie widać na tablicy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale no, nie szukajmy tutaj przeszkód. Natomiast zwróćmy uwagę, że jest to jak najbardziej odpowiedzialne i takie właśnie oparte o współpracę rozwiązanie, w którym nie próbujemy sobie przepychać tego zadania jak gorącego ziemniaka, tylko raczej próbujemy wspólnie dostarczyć wartość, a nie wykazywać, nie wiem, testerzy błędy deweloperom albo deweloperzy błędy komuś, kto zapisał specyfikację. Mówimy sobie też, że ponieważ Kanban jest podejściem ewolucyjnym, bardzo często wraz ze wzrostem dojrzałości będziemy widzieli ewolucję, a więc może pierwotnie będziemy te zadania cofać, może zdecydujemy się na takie rozwiązanie pośrednie, być może po jakimś czasie spróbujemy zdecydować się na to rozwiązanie u samego dołu. Zapraszam Was do dyskusji ze swoimi zespołami, co my właściwie wykazujemy przez to, że to zadanie się cofa, jakie stosujemy na to obecnie podejście i czy któreś z tych rozwiązań, które tutaj widzicie, może być trochę lepsze. Mam nadzieję, że w tej wizualizacji znalazłaś lub znalazłeś coś dla siebie pomocnego. Jeżeli tak się stało, to koniecznie się tym pochwal. Pochwal się i pochwal ten kanał, bo YouTube jest nowym towarzyszem podcastu Kanban przy kawie i cały czas mamy dużą różnicę pomiędzy osobami, które nas słuchają, czytają, śledzą na mediach społecznościowych, a tymi, które wiedzą, że mamy dosyć fajne treści na YouTubie. Więc podziel się tym filmem, zasubskrybuj, podeślij komuś link. To na pewno pomoże i nam osiągać większe zasięgi, ale też Twoim kolegom i koleżankom borykającym się z podobnymi problemami być może znajdą tutaj rozwiązanie. Dzięki i pozdrawiam.